Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ja mam na imię Bartek i dzisiaj pokażę Wam kilka sposobów, jak wchodzić po linii wspinaczkowej. Po linii wspinaczkowej nie da się wejść za pomocą rąk, ponieważ jest za cienka i do tego używamy przyrządów zaciskowych lub węzłów zaciskowych. Każdy z nich pod obciążeniem blokuje się w jedną stronę, natomiast można go bez problemu pociągnąć w drugą, do góry przesunąć. I w ten sposób możemy to wykorzystać do przesuwania własnego ciężaru wzdłuż liny do góry. Wtedy możemy też dopasować sposób podchodzenia po linie do sprzętu, jaki posiadamy, bo czasem jest to planowane, a czasem nie. I jeśli podchodzenie po linie jest planowane, to najczęściej stosuje się taki przyrząd zaciskowy ręczny, z tym, że on jest ciężki, więc jego się nie bierze na normalne wspinanie, bardzo rzadko, chyba że wiemy, że będziemy podchodzić po linie, czyli małpować. Natomiast taki węzeł prusik bardzo łatwo wykonać z rep sznura, którego z łatwością możemy zabrać na każde wspinanie. Każdy z tych przyrządów charakteryzuje się tym, że blokuje się pod obciążeniem, a w drugą stronę można przesunąć go bez większego problemu. Kubek w takiej modyfikacji również w tą stronę idzie do góry, w tą nie. To jest przyrząd, który jest zaprojektowany do tego, by właśnie działał w ten sposób, czyli bez problemu przesuwał się do góry, w dół już się nie przesunie, więc chodzi on bardzo łatwo i wygodnie się go można złapać. Prusik to powinien znać każdy ten węzeł, już nie będę go tutaj omawiał, ale jak wiadomo prusik może się przesuwać w każdą stronę, natomiast pod obciążeniem, gdy jest ciągnięty za koniec, wtedy on się blokuje, spełnia swoją funkcję zaciskową i tak samo garda ciągnięta do góry bez problemu się przesuwa, w dół już nie. Zaczniemy od takiej podstawowej techniki podchodzenia po linie, czyli za pomocą prusika. Prusik należy zawiązać na linię na wysokości klatki. Przekładamy 3 razy przez środek. 3 razy wystarczy. Rep sznur powinien mieć 6 mm. Najlepiej i powinien być stosunkowo cieńszy niż lina, po której będziemy się wspinać. Więc zawiązany węzeł prusika przypinamy do uprzęży i najlepiej takim karabinkiem, ponieważ podczas podchodzenia na linię karabinek bez takiej blokady lubi się obracać i jest obciążany w sposób nieprawidłowy. Jedna część gotowa. Teraz musimy mieć coś, żeby stanąć na tej linie, żeby odciążyć ten węzeł, który się zacisnął. Więc bierzemy drugiego rep sznura i mocujemy go pod prusikiem. Tak, więc teraz mamy 2 węzły zaciskowe, których będziemy używali na zmianę. Następnie bierzemy karabinek. Może być niezakręcany, ale ja biorę zakręcany, zaraz powiem Wam dlaczego. No i taśma odpowiednio długa. To już każdy dobiera do swojego wzrostu, tak aby można było na niej stanąć i przesunąć potem ten węzeł. Dobrze mieć tutaj karabinek zakręcany, dlatego że w tym momencie wisimy na jednym punkcie, jedynie na tym węźle tutaj na linie i gdyby on zawiódł, cokolwiek się stało, no to spadniemy do ziemi. A jeśli zrobimy sobie taką lążę z taśmy i przymocujemy również do tego prusika, to już jesteśmy bezpośrednio przypięci do 2 punktów.
Jednak tak czy inaczej podczas podchodzenia do góry trzeba za pomocą karabinka zakręcanego, żeby było to już tak 100% pewnie i bezpiecznie i zgodnie ze sztuką wspinaczkową. Karabinek zakręcany, może to być wyblinka. I teraz jak wygląda samo podchodzenie? Podciągamy tutaj ten stopień na nogę dosyć wysoko, tak abyśmy mogli sobie na nim stanąć maksymalnie. Chwytamy linę, obciążamy tą nogę, luzujemy węzeł, podciągamy do góry i siadamy. I zrobiliśmy już tutaj pewien postęp. Teraz z powrotem przesuwamy do góry ten stopień na nogę, obracam je. I to samo, do góry przesuwamy ten węzeł prusika i powtarzamy czynność aż do samej góry. I to jest metoda, którą każdy powinien znać, dlatego że na jakimkolwiek wspinaniu, nawet jeśli to jest takie wspinanie czysto sportowe, jednowyciągowe, zawsze powinniśmy mieć przy uprzęży dwa takie prusy, ze dwie taśmy, ze dwa wolne karabinki, żeby w razie czego, w jakichś sytuacjach awaryjnych wiedzieć jak i móc wyjść po linii do góry. Do podchodzenia na linię za pomocą prusika jest taki fajny patent, żeby sobie to ułatwić, ponieważ prusiki przesuwają się dosyć ciężko, mają tutaj duże tarcie na linię. Można zastosować zamiast prusika na nogę węzeł garda. O tym węźle robiłem wcześniej odcinek, jak go zawiązać, ale można go zastosować właśnie w takiej sytuacji jak teraz. Bierzemy dwa karabinki, niezakręcane, najlepiej jakby to było dwa identyczne karabinki. Zakładamy taką taśmę jak wcześniej na nogę. Zawiązujemy sobie tutaj krawatowy, żeby nam nie latały. O. I wpinamy je do liny za pomocą węzła garda. I to będzie nasz stopień na nogę. Podciągamy sobie stopień, stajemy, podciągamy tak jak wcześniej prusik do uprzęży i następnie stopień z gardy. Zobaczcie, ile łatwiej przechodzi on do góry, nie trzeba go odblokowywać, poluzować, tak jak w przypadku prusika, wystarczy pociągnąć linę i gotowe. Jeżeli okazałoby się, że nie mamy ze sobą prusów, to możemy wykorzystać inny przyrząd, który raczej większość z nas będzie ze sobą miała. Jest to kubek, jednak musi to być kubek z takim oczkiem do asekuracji z górnego stanowiska. I teraz robi się to tak, że linę wpinamy do kubka jak do asekuracji lub tak jak do zjazdu i nie przypinamy bezpośrednio karabinkiem do łącznika, tylko musi mieć jakieś przedłużenie. I teraz albo zastosujemy krótką taśmę, zaraz Wam pokażę, ale jeżeli nie mamy na przykład krótkiej taśmy, to można zastosować dwa ekspresy, oczywiście wpięte na przemian. I wtedy mamy takie fajne przedłużenie, karabinki ustawione tutaj zamkami w przeciwne strony są stosunkowo bezpieczne. Ja użyję dzisiaj takiej specjalnej krótkiej tasiemki, natomiast można użyć innej taśmy, na przykład złożonej na pół i wyjdzie nam to samo tak naprawdę. Ja sobie dla wygody wziąłem taką zszywaną krótką taśmę i wpinamy kubek jak do zjazdu, jak do asekuracji, tyle że jest z przedłużeniem. Zakręcamy karabinek oczywiście, bo jesteśmy tutaj w tym momencie przypięci, nasze życie zależy od tego. I patent polega na tym, że normalnie tak jakbyśmy wieszali karabinek
z kubkiem do stanowiska górnego, przypinamy go po prostu do łącznika. I tym sposobem kubek blokuje nam linę i spełnia zadanie przyrządu zaciskowego. Więc teraz zostaje nam już tylko zamocowanie stopnia na nogę. Natomiast różnica jest taka, że kubek nie będzie poruszał się po obciążonej linie, czyli nie mocujemy go tym razem pod spodem, tylko nad kubkiem. Do tego właśnie będzie najlepiej nadawał się plusik, jeżeli nie mamy nic innego, lub taśma. Bierzemy karabinek, wpinamy sobie taśmę jako stopień na nogę i stając wybieramy luz, czyli przesuwamy, odblokowujemy węzeł prusika, przesuwamy do góry, stajemy i jedną ręką trzymamy ślinę, a drugą wybieramy luz na kubku. Pokażę jeszcze raz, jak to powinno wyglądać. Wpinamy to górne oczko do łącznika, zakręcamy. Ten zestaw jest już gotowy. Stopień na nogę też jest gotowy. Prusik z karabinkiem i taśmą na nogę. Siadamy. Przesuwamy prusik. Robimy sobie stopień. Linę wybieramy w trakcie wstawania. I jest już progres. Oczywiście pamiętamy, żeby robić sobie te zabezpieczające węzły na linię, w razie czego. Kolejnym sposobem, żeby podejść na linię, jest użycie bardzo popularnego przyrządu, jaki jest grigri. Grigri wpinamy oczywiście karabinkiem zakręcanym do uprzęży. Najlepiej sprawdzają się te z blokadą. Wpinamy go jak do asekuracji lub tak jak do zjazdu. Zakręcamy i on jest już praktycznie gotowy do użycia. Działa podobnie jak kubek. Wystarczy nam stopień na nogę. I podchodzenie za pomocą grigri jest już naprawdę bardzo efektywne i nie męczy tak jak te wcześniejsze metody, które wymagają włożenia trochę więcej siły w to. Zaraz Wam pokażę. Zresztą pewnie sami wiecie, bo używacie, jak fajnie i lekko przesuwa się grigri na linię. Plusem grigri jest to, że możemy bardzo szybko przejść do zjazdu. Jest to dość prosta i efektywna metoda, natomiast przy tak przewieszonym terenie jak tutaj możemy się jednak po jakimś czasie zmęczyć, albo jak mamy ciężki plecak. Można sobie tutaj pomóc takim patentem, że skracamy tego rep sznura, żeby powstał jak najbliżej prusika, tutaj tego węzła zaciskającego węzeł, i wtedy możemy wpiąć wyżej karabinek, a zaraz zobaczycie dlaczego. Ten karabinek jest wyżej niż tutaj. Skutkuje nam to tym, że trzeba sobie przedłużyć albo tą taśmę na nogę, albo po prostu wziąć dłuższą. I w przeciwieństwie do wcześniejszej metody, która polegała na tym, że po stanięciu na tym stopniu wybieraliśmy w ten sposób, co jest dość trudne, można zrobić to teraz takim patentem, że tą luźną linę wpinamy w karabinek, przesuwamy stopień do góry i ciągniemy w ten sposób. Ułatwia nam to, ponieważ powstaje taka wyciągarka 3:1, taki tak zwany Flaschenzug. I to podchodzenie jest wtedy łatwiejsze.
Jeżeli mamy plecak ciężki, jeżeli teren jest właśnie taki przewieszony, często właśnie taka metoda dużo usprawnia. Jeżeli natomiast wiemy, że na pewno będziemy wchodzili po linię i będzie to niezbędnym elementem naszej wspinaczki, bierzemy taki przyrząd, tak zwany ręczny przyrząd zaciskowy, potocznie zwany małpką lub planietą. Jest on zaprojektowany do tego, żeby podchodzić po linię i mocno poprawia efektywność, jest wygodny, ale ciężki. Dlatego bierzemy go tylko wtedy, kiedy jesteśmy praktycznie pewni tego, że go użyjemy. Trzeba zawsze pamiętać, żeby wpiąć karabinek zabezpieczający w przyrząd. I w takich sytuacjach, kiedy wiemy, że będziemy się wspinali po linie, czy podchodzili po linie, najlepiej właśnie wziąć drabinkę. Jest ona wygodniejsza niż taka zwykła taśma. Można też sobie bardzo szybko wyregulować jakby stopień, stanąć niżej, wyżej. Jest to bardzo wygodne. Dzięki takiemu systemowi możemy bardzo szybko i efektywnie podchodzić po linie. Oczywiście tak wygląda samo podchodzenie, natomiast musicie pamiętać, tak jak wspominałem na początku, żeby zabezpieczać swoje życie i zdrowie, robiąc taką lążę, wpinając również do tego przyrządu oraz koniecznie robić węzeł zabezpieczający z liny, wpinając do łącznika, na przykład z wyblinki. I wtedy wygląda to w ten sposób, że podchodzimy i co jakiś czas po prostu skracamy sobie ten luz, który nam powstał. I ciśniemy dalej. I na koniec pokażę Wam taki najbardziej zaawansowany sposób podchodzenia, wymagający już dwóch przyrządów zaciskowych, który stosuje się we wspinaczce wielkościanowej. Jeden przyrząd montujemy do uprzęży. W ten sposób oczywiście pamiętamy, żeby zabezpieczyć karabinkiem linę. Drugi na nogę montujemy niżej. Jego również zabezpieczamy. Tak jak wspominałem wcześniej, powinno się jeszcze dać tutaj taśmę do tego przyrządu oraz zamontować niżej węzeł. Ja teraz tego nie będę robił, ale pamiętajcie o tym. Chodzi tylko o pokazanie samej techniki. Siadamy sobie na tamtej małpce, która jest wyżej zamontowana. Podnosimy tą drugą, która jest niżej. Stajemy i szybkim ruchem przesuwamy tą górną do góry. Także na tych przykładach mogliście zobaczyć, jak podchodzi się po linie, jakie są różne techniki, jak można zastosować różne przyrządy zaciskowe, różne węzły zaciskowe, jak można dostosować przyrządy asekuracyjne do tego, żeby spełniały funkcję przyrządu zaciskowego i dzięki niemu podejść po linie. Pamiętajcie, że nic nie zastąpi kursu u instruktora takiego szkolenia. To jest tylko filmik taki uzupełniający, hobbystyczny, więc róbcie szkolenia, trenujcie, jeszcze raz trenujcie, żeby potem w sytuacji stresowej, jakiejś awaryjnej, w górach, w skałach umieć to wszystko zastosować. Ja zapraszam również na mój profil na Instagramie, tam są różne rzeczy dotyczące wspinaczki, również ciekawe rzeczy. Zapraszam i dziękuję za uwagę.